Domowa kiełbasa. Pięknie wygląda, prawda? Zrobiłem ją z mrożonej karkówki i słoniny. Wędziłem na gorąco i podpiekałem w wędzarni. Bardzo smaczna zagryzka. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie późno wieczorową porą w weekendowy czas i zapraszam na kolejne działania wędliniarskie. Trochę u mnie niespodziewane, bo moja pani sobie postanowiła, że rozmrozi zamrażarkę i rzuciła mi to, co mam tutaj. Coś sobie z tego zrób. No, mięsko po rozmrożeniu. Mam tu karkówkę i słoninę. Różnorodność, można powiedzieć, prawie żadna. I mam sobie z tego coś zrobić. No ale challenge accepted, że tak powiem. Coś sobie z tego zrobię i postaram się, żeby to było dla mnie smaczne. Mówię dla mnie, bo tutaj jest trochę ponad 3 kg karkówki, no i ponad 400 gramów słoniny, więc jak znam moją panią, to będzie mówiła, że tej słoninki na niej trochę za dużo. Więc muszę to zrobić tak, żeby to pasowało dla mnie, a ja takie mieszanki akceptował będę. Więc, żeby było prosto, żeby się nie narobić, żeby przerobić, a jednak dobrze zrobić, to zrobię tak, że wszystko, co tutaj mam, zmienię na sitku 8 mm. I przygotowałem sobie do tego jelita wieprzowe 28-30 mm. Będę je napełniał tak mocno, jak się da. I nie będę je skręcał w pętka, tylko taki, że tak powiem, wianuszek, jeden długi, ile tam wejdzie, bo nie wiem, jakie odcinki są tych jelit. Przygotowałem sobie mieszaninę soli zwykłej i peklującej pół na pół. Przygotowałem sobie, bo tak sobie wyobrażam, że to będzie dobrze smakowało, 2 pełne, kopiaste łyżeczki majeranku, 1 ostrej papryki, 2 pełne łyżeczki pieprzu i 1 łyżeczka mielonego czosnku. Oczywiście w rozpisce na kilogram i w gramach, to jak zwykle na blogu, link jest w opisie. Myślę, że teraz już więcej gadać nie ma sensu. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A chciałbym osiągnąć kiełbaskę wędzoną, podpiekaną w wędzarni i jeszcze podsuszoną. I ten właśnie końcowy efekt mnie interesuje. Biorę się za robotę. Wszystko rozdrabiam na kawałki takie, które mieszczą się do gardzieli maszynki do mielenia. Ta karkówka naprawdę ładnie wygląda. Po pokrojeniu na kawałeczki rozpoczynam mielenie na sitku 8 mm. Wkładam na przemian raz kawałek słoniny, raz karkówki. Dodaję przyprawę i dokładnie mieszam. Farsz się słabo klei, więc dodaję 100 ml wody. Teraz mięso się super spaja. Napełniam nadziewarkę. Jelita wieprzowe 28-30 mm, ale tak naprawdę mam zbieraninę różnych końcówek jelit. Musiałem zdjąć rękawiczkę, żebym mógł je wciągnąć na lejek. Solidnie wypełniam osłonki naturalne. Tyle uzyskałem i widać, że miałem jelita różnej średnicy. Nakłuwam je w wielu miejscach i wieszam na kiju do ocieknięcia, a potem przenoszę do chłodnej spiżarni, gdzie będą wisiały do rana.
Aktualnie jest tam trochę ponad 13 stopni i wilgotność poniżej 50%. Następnego dnia wieszam je w wędzarni w celu rozgrzania i dosuszenia. Ustawiam temperaturę 50 stopni Celsjusza i czas 40 minut. Powinno wystarczyć. Zima coraz bliżej. Liście prawie zupełnie opadły, a trawa w ogrodzie lekko przymrożona. Bardzo chłodny poranek. Kiełbaski się rozgrzały i są perfekcyjnie suche. W generatorze dymu mieszanina olchy i buka. Temperaturę wędzenia ustawiam na 60 stopni, a czas na 2,5 godziny. Uruchamiam generator dymu na tyle samo czasu. Wędzarnia robi swoje, a ja swoje. 3 minuty przed końcem wędzenia zaglądam do środka. Kolor bardzo ładny, mogę zacząć podpiekać. W grubszą kiełbaskę wbijam sondem termometru. Podpiekał będę w temperaturze 90 stopni Celsjusza. Godzina powinna wystarczyć. Wyłączenie wędzarni programuję, gdy sonda zmierzy w środku kiełbasy 67 stopni. Generator dymu już nie pracuje. Po osiągnięciu temperatury wewnętrznej wędzarnia się wyłączyła. Tak wygląda kiełbaska po tym czasie. Jedną ręką trochę ciężko sondę wyjąć. Pięknie wygląda i pachnie. Od razu mam ochotę na jedzenie. Czas wyjąć ją z wędzarni. Tak wygląda po wyjęciu. Na kilka godzin powiesiłem je w temperaturze pokojowej. Domowa kiełbasa to jest to, co najlepsze. Tak wyglądała w przekroju na gorąco. Smakuje i pachnie świetnie. Potem przenoszę pętka do chłodnej spiżarni. Po kilku dniach, gdy trochę podeschnie, można zacząć jeść. Ładnie pachnie, fajnie już podsuszona, a to tylko 3 dni. Reszta oczywiście wisi w chłodnej spiżarni. Warunki podobne do tych, co były poprzednio, co widzieliście na wcześniejszych etapach filmu. Więc jeszcze dalej będzie podsuszana, ale już na tym etapie bardzo fajnie ją można jeść. I mam zamiar to zrobić. Czyli zajrzeć do środka. Proszę bardzo. Całkiem sporo słoninki było dodane, więc oczywiście ją tutaj widać, ale nie jest w przesadnej ilości. W aromacie nie wybija się wcale. Normalna kiełbaska, bo słoninka ma taki charakterystyczny smak i aromat. I na gorąco ten smak był dość dobrze wyczuwalny. A jak tutaj? Fajnie. Oczywiście czuć, że tutaj jest spora zawartość słoninki, ale ja takie rzeczy lubię. Lubię. Bardzo fajnie smakuje. Niam. Fajnie wyszła. I to kiełbaska, którą musiałem wymyśleć na początku, zrobić z tego, co mi na stół zostało rzucone. Wszystko było rozmrożone. Wszystko w zamrażarce już było dość długi czas, a jednak mam z tego pyszną, domową kiełbaskę. I to taką, jaką lubię. Niam.
Jeszcze kawałeczek. No, myślę, że moja pani też nie będzie narzekać, że to też będzie dla niej smaczne. Bardzo fajnie. Bardzo dobra. Także nie ma żadnego problemu, żeby robić kiełbasy z mięsa rozmrożonego. Oczywiście ci, którzy mają co do słoninki takie podejście lekko bardziej ostrożne, po prostu dajcie tą samą ilość, ale boczku. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, liczę na łapki w górę. Przepraszam, coś mi w gardełku siedzi, ale to jesienna pora. Piszcie w komentarzach, czy Wam się film podoba, czy by Wam taka kiełbaska smakowała. No i czekam też na relacje tych, którzy ją zrobili i czy im też smakuje. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ja jeszcze ukroję parę plasterków do zdjęcia i sobie zrobię śniadanko z tej kiełbaski. Na razie, hej, cześć. Chcesz więcej filmów o domowych kiełbasach? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.